Może ktoś z twoich bliskich, znajomych, rodziny czy przyjaciół ma obecnie trudniejszy czas, bo ktoś kogoś niespodziewanie stracił albo stan tej osoby mentalnie czy fizycznie się pogorszył. I może zadajesz sobie pytanie, jak wspierać takie osoby w trudnym dla nich czasie? Jak trzymać przestrzeń energetyczną, a jednocześnie się przy tym nie zatracić i nie wyczerpać swoich zasobów? Co będzie w tym etapie ważne dla ciebie i dla drugiej strony? Jakie demony mogą wypłynąć po drodze i jak sobie z nimi poradzić? Zapraszam cię dziś do odcinka, w którym porozmawiamy dokładnie o tym. Jestem pewna, że wyciągniesz z niego dużo dla siebie na przyszłość, jeśli pojawi się trudniejszy moment u kogoś dla ciebie ważnego. Ale też wyciągniesz dzięki temu wnioski i lekcje z przeszłości, jeśli jakiś czas temu byłaś czy byłeś w podobnej sytuacji, ale wiesz, że dużo twojej energii przy tym ulatywało. Może też po obejrzeniu tego odcinka stwierdzisz, że chcesz go wysłać do kogoś, kogo wspierasz, albo kto sam jest w czasie wspierania innych, po to, żeby poszerzyć zbiorową świadomość. I zanim przejdę do szczegółów, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w naszych przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Do stworzenia tego odcinka zainspirowało mnie samo życie. W ostatnim czasie nagle odeszła Sylwii mama, a kilkoro naszych bliskich, przyjaciół i znajomych miało cięższy czas mentalnie i fizycznie. To jest bardzo trudne, patrzeć jak bliska osoba cierpi, bo z jednej strony masz ochotę zabrać od niej cały ten ból czy cierpienie, ale z drugiej strony masz świadomość, że nie możesz przejść za kogoś tego etapu żałoby czy zdrowienia. A dodatkowo też w tym wszystkim masz swoje emocje i na swój sposób przeżywasz te straty i doświadczenia. Czym jest trzymanie przestrzeni energetycznej? To jest przede wszystkim bycie obecnym, z uważnością i otwartością na drugiego człowieka przez wspieranie tej osoby emocjonalnie i duchowo. To jest dosłownie robienie takiej przestrzeni, żeby ta osoba mogła przeżywać i doświadczać swój stan i emocje dokładnie takimi, jakie one są. W poczuciu, że nie jest osądzana, że nie jest też na nią nakładana żadna presja zmiany albo naprawianie jej odczuć i emocji. Jest to też akt głębokiego trwania. No bo nie chcę powiedzieć współczucia, ale takiego bardziej głębokiego współodczuwania i trwania przy kimś w byciu obecnym. W taki sposób, żeby ta osoba czuła, że w chwilach, w których tego potrzebuje, może otrzymać wsparcie. To danie tej osobie świadomości, że może przeżywać i doświadczać swój stan i proces tak długo, jak potrzebuje. Z drugiej strony trzymanie przestrzeni energetycznej dla czyjegoś procesu zdrowienia czy przechodzenia jakiejś formy żałoby to nie jest próba naprawiania jej problemów za nią. I nie jest to też poświęcanie siebie i ignorowanie przy tym swoich potrzeb. I z tego miejsca mogę od razu, myślę, przejść do demonów i pułapek, które będą wypływać i czyhają na każdą ze stron. I na ciebie, i na tę drugą osobę w całym tym procesie. Najpierw powiem o demonach, które mogą wypływać u ciebie, a potem jakie mogą pojawić się u tej ważnej dla ciebie osoby. Uważam, że warto być ich świadomym już na początku, bo z tego miejsca wyjdziemy sobie do tego, co można z tym wszystkim zrobić, żeby wspierać w zdrowy sposób. Największym demonem i u ciebie, i innych jest oczywiście ego. Ono będzie prowadziło różnymi ścieżkami do wpędzania każdego z nas w jedną z trzech ról. Rolę ofiary, zbawiciela czy też kata. Dla ciebie szczególnym wyzwaniem może być chęć bycia zbawicielem. W niej ego ma różne korzyści. Wchodzi w poczucie bycia lepszym, w końcu potrzebnym, w końcu docenionym, w końcu na właściwym miejscu. Nadmierna chęć pomocy i zbawiania, czy też brania na siebie problemów innych i rozwiązywania ich za nich wynika z próżności i dumy. I oczywiście nie służy ani tobie, ani tej osobie, która się ze swoimi problemami mierzy. Obserwuj więc pod tym kątem wycieczki swojego umysłu i zadawaj sobie pytanie, co mi to daje, kiedy nadmiernie się poświęcam? Jakie odczucia i emocje mi to zapewnia? Kolejny demon, jaki może się pojawić zaraz za tym, kiedy już się tak nadajesz i nazbawiasz i przy tym też prawdopodobnie w którymś momencie zmęczysz, będzie wpadnięcie w inną rolę trójkąta dramatycznego, czyli rolę ofiary. I wtedy pojawi się m.in. poczucie bezradności
i wypalenie emocjonalne, bo znajdziecie myśl, że to, co wiesz, co umiesz, czy co możesz, nie jest wystarczające. I to jest taki moment, w którym możesz chcieć naprawić na siłę odczucia swoje i tej osoby i robić jakieś dziwne rzeczy, typu na przykład zaśmiewanie rzeczywistości, kiedy jest to nieadekwatne, albo narzucanie na siłę pewnych rozwiązań, choć druga strona nie ma na nie ochoty albo prawdopodobnie nawet siły. Możesz też mieć wrażenie, że sam czy sama już nic nie czujesz i że jedyne, na co masz siłę, to przeczekać gdzieś w swoim kącie ten moment. Jeśli pojawi się w tobie takie poczucie bezradności czy forma wypalenia i pustki, tutaj warto zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić i w jakim zakresie mam moc oraz jak mogę odbudować swoje zasoby. Do odpowiedzi na te pytania oczywiście jeszcze przejdziemy w dalszej części tego odcinka. Na jakie jeszcze wypływające demony warto mieć uważność i jakich mieć świadomość? Oczywiście przejmowanie na siebie nadmiernej odpowiedzialności za zdrowie czy dobrostan tej drugiej osoby. I mogą ci się dosłownie w takich chwilach, zwłaszcza jeśli ktoś obok ciebie mierzy się z chorobą, przychodzić myśli i pytania w stylu: a może to przeze mnie? A może gdybym wtedy nie powiedział tego, albo nie zrobiła tamtego, to by się nie wydarzyło. Do tego może się mocno przyczynić też strach przed stratą tej osoby czy relacji. Czyli wszystkie te twoje emocje, z którymi sam czy sama się mierzysz w kontekście całej sytuacji. Bo oczywiście, że to naturalne bać się o zdrowie czy życie ważnych dla ciebie osób, kiedy te mierzą się z wyzwaniami, na przykład zdrowotnymi, ale też możemy się bać, że po prostu te osoby nagle zdecydują się zmienić tak swoje życie o 180 stopni, że przyjdzie im do głowy zwyczajnie zakończyć relację. Nie mówię, że można temu zapobiec, bo oczywiście, jeśli to się będzie miało wydarzyć, to się wydarzy. Mówię o tym, że umysł będzie miał tendencję do tworzenia takich scenariuszy. I jeśli tak się zadzieje w twoim przypadku, to bardzo ważne będzie to, żeby to zaobserwować i każdorazowo stopować się w brnięciu w tę wizję, zastępując je innymi. Tymi, w których wasza relacja trwa, rozwija się, a jednocześnie w którym ta osoba czuje się dobrze. W końcu masz moc kreacji rzeczywistości tylko dzięki świadomej pracy ze swoją energią. Jak mówił Neville Goddard, jedyne co jest do zmiany to twoja postawa. Twoja energia i postawa to jakość twoich myśli i emocji. Także najważniejsze, co w przypadku pojawienia się takich demonów możesz zrobić, to przekierować swoje wizje. Ale też oczywiście, kiedy moment będzie adekwatny, porozmawiać o swoich obawach z osobą, której to dotyczy. Bo to też jest część uwalniania emocji i waszego wspólnego procesu. O tym powiem też więcej za chwilę. No i jeszcze jeden demon i pułapka, która się bardzo często w takich chwilach pojawia, to zaniedbywanie siebie i swoich potrzeb, zwłaszcza tych emocjonalnych, które prowadzą do pogłębiania się stresu i wypalenia. Wiesz, jeśli stajesz w pozycji osoby robiącej przestrzeń i wspierającej, to tak naprawdę zawsze, każdorazowo, najpierw musisz zrobić self-check, czyli upewnić się, że ty masz zasoby i pojemność na to, żeby dawać i żeby przyjmować to, co wróci wraz z tym dawaniem. I nie zawsze mogą wrócić przyjemne i fajne rzeczy. Wręcz bardzo często może się okazać, że nie wróci nic. I nie ma wrócić, bo nie taki jest cel twojego dawania i wspierania. Kiedy ważna dla ciebie osoba mierzy się z czymś w środku, jej demony też będą wypływały na powierzchnię i dotkną ciebie. I to jest pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać. Czy masz na to siłę? I czy chcesz sobie z tym sam i sama radzić? Czy masz zasoby i umiejętności, żeby to robić samodzielnie? Czyli być tą pierwszą i jedyną linią obrony. Być jedyną osobą i jedynym zasobem. Czy może wiesz, że jesteś zbyt wrażliwa i wrażliwy i nie podołasz temu zadaniu, w czym oczywiście nie ma nic złego. Ale wtedy potrzebujesz natychmiast rozejrzeć się za innymi możliwościami stworzenia tej wspierającej przestrzeni, na przykład przez znalezienie innego rodzaju wsparcia, chociażby przez terapię, czy grupy wsparcia, czy jeszcze inne formy. I w wielu przypadkach to będzie bardzo dobry,
oraz zdrowy ruch energetyczny. Zwłaszcza na przykład jeśli sprawa dotyczy twojego rodzica, a twoje życie i na przykład praca nie pozwalają ci na to, żeby być przy tej osobie. I gdyby też ten rodzic miał tendencję do toksycznych zachowań, tym bardziej to będzie zdrowe dla każdego z was. Jakie demony powiązane z ego mogą wypływać u osób, które potrzebują wsparcia? Cóż, mogą się pojawić zachowania defensywne i odrzucanie pomocy. I będzie się to działo z różnych powodów. Chociażby dlatego, że ktoś ma takie wzorce zakorzenione w podświadomości pod tytułem nie będę okazywać słabości, nie potrzebuję, żeby się ktoś nade mną użalał. Albo na przykład muszę poradzić sobie z tym sam albo sama. Albo co ty możesz wiedzieć o tym, co przeżywam. W takich momentach ego może silnie działać, zwłaszcza jeśli ktoś do tej pory nie miał uważności na swoje emocje i też emocjonalne reakcje. Duma i poczucie niezależności czy poczucie gorszości mogą prowadzić do różnych dziwnych zachowań. Kluczem jest tutaj mieć tego świadomość i od razu przepuszczać takie zachowania przez siebie, nie odbierając ich personalnie, bo to nie jest o tobie. Nawet jeśli ktoś bardzo by chciał, żeby to było o nas i próbował zrzucić na nas tę odpowiedzialność. Inne, skrajne demony ego to poczucie winy i poczucie wstydu, powiązane z faktem, że ktoś w ogóle potrzebuje pomocy. To są te myśli, gdy ktoś nie chce być dla innych ciężarem, obciążać swoimi sprawami i mówić na bieżąco, jak się czuje, czy też w ogóle czegoś potrzebuje. Takie zachowania czasem mogą wręcz prowadzić do tragedii, więc jeśli wiesz dokładnie, że masz takie osoby przy sobie i że one obecnie są w trudniejszym czasie, to bardzo ważne będzie, żeby przypominać im na każdym kroku, że jesteś dla nich i że w każdej chwili możesz pomóc oraz że nie jest to dla ciebie problemem, jeśli oczywiście rzeczywiście tak jest. Bo chodzi też o to, żeby być wobec siebie w prawdzie i szczerej komunikacji. Wiesz, ja bardzo dobrze pamiętam okres, w którym sama potrzebowałam pomocy i opieki. To był ten czas, w którym miałam okropne dolegliwości jelitowe i byłam w swoim procesie zdrowienia. Większość zarabianych wtedy pieniędzy szła na moje badania, na lekarzy czy na kolejne terapie cud. A jednocześnie też wtedy kompletnie nie miałam sił na działanie i na pracę. Jedyne, o czym marzyłam, to spędzać całe dnie zawinięta pod kocem z bólu. Poczucie winy i wstyd były we mnie ogromne, ale wiedziałam, że tak działa moja głowa i schematy, które miałam z dzieciństwa. I one miały tutaj piękne pole do uruchamiania się. Dlatego wiem bardzo dobrze, że pod tym wstydem kryje się potrzeba usłyszenia, że nie musimy się o nic martwić, że ktoś jest i wspiera nas tak, jak może i jak umie i że niektóre sprawy będą zaopiekowane poza naszą kontrolą. To są bardzo ważne momenty dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia, bo pomagają tej osobie przywracać sobie nadzieję i przypominają kierunek zdrowienia, w którym się podąża. Inny demon to niepewność kierunku i rozwiązania, czy też różne fazy procesu zdrowienia, w którym jednym z nich jest właśnie ta niepewność. To jest taki moment, w którym ktoś będzie kręcił się w kółko i nie wierzył, że podejmowane przez niego kroki są odpowiednie, albo że ten trudny stan kiedyś minie. I przez to taka osoba będzie wracała na stare ścieżki działania i myślenia. I to jest taki etap, w którym pod żadnym warunkiem i pozorem nie wolno utwierdzać tej osoby w jej myśleniu, czyli nie poklepywać po ramieniu i jej roli ofiary, w której ta osoba próbuje się rozgościć, bo to też jest mechanizm umysłu, który próbuje zapędzić kogoś w błędne koło i opóźnić wejście w swoją moc, sprawczość, czy też zrozumienie swojego procesu, akceptację i miłość. Jeśli sam czy sama nie będziesz w stanie komuś wyjaśnić jego procesu zdrowienia, możesz spróbować taką osobę odesłać do odcinka, który nagrałam niedawno, o tym, dlaczego ktoś najpierw czuje się gorzej, zanim poczuje się lepiej. Odnośnik znajdziesz w opisie tego odcinka. Ta niepewność, o której wspominałam przed chwilą, może przybierać też jeszcze inne formy. Na przykład niepewność co do twoich intencji i tego, czy rzeczywiście rozwiązania, które dajesz albo słowa, których używasz, są szczere. Takie zachowania wynikają u kogoś z braku poczucia bezpieczeństwa i braku zaufania, które być może przewijało się u tej osoby w dzieciństwie wobec rodziców,
czy później też w życiu dorosłym w różnych innych relacjach. Jeśli będziesz mieć wrażenie, że ktoś ma jakieś podejrzenia wobec Twoich intencji, to oczywiście szczere rozmowy będą tutaj bardzo ważne. I w końcu jeszcze jeden demon i pułapka, o którym muszę wspomnieć, to uzależnienie się od wsparcia i ryzyko podświadomej chęci wykorzystywania tego. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak informacja, że każdy, komu udzielasz pomocy i robisz mu przestrzeń, będzie to wykorzystywał, bo wcale tak nie musi być. Ale jeśli wiesz, że to dotyczy osoby albo osób, które miały wcześniej w waszej historii tendencję do wykorzystywania dobrego serca twojego albo innych, to warto mieć na taki schemat uważność, bo tu bardzo ważne będzie stawianie granic, o którym też powiem więcej za chwilę. No dobrze, teraz, kiedy masz już świadomość, jakie są ryzyka oraz schematy, zarówno te, które mogą pojawić się u ciebie, jak i u tej drugiej strony, to teraz podzielę się z tobą tym, co warto robić, a czego nie, oraz co będzie ważne dla ciebie i dla innych, kiedy robisz przestrzeń energetyczną i dajesz wsparcie. I muszę w tej części zacząć od intencji i przypomnienia ci o tym, jak ważne jest ustanowienie dla siebie intencji, dla jakiej w ogóle pomagasz. Intencji nie ustalasz dla tej drugiej osoby, a dla samego siebie, bo przecież to w pierwszej kolejności twoje zasoby i fakt, czy je masz i czy możesz się nimi dzielić, jest tutaj istotny. Nie napełnisz czyjegoś kubka, kiedy twój będzie pusty i nie napoisz kogoś, kiedy twoja woda będzie brudna. Intencja w tym wypadku jest bardzo prosta. Robić to z miłości, a nie dla miłości. Czyli robić z czystej chęci pomocy, a nie po to, żeby poczuć się ze sobą lepiej i upewnić się w tym, że jesteś wystarczająca, wartościowy, żeby ktoś cię kochał. Nie robisz tego po to, żeby zyskiwać mentalnych i emocjonalnych zakładników na przyszłość, ani po to, żeby ktoś czuł wobec ciebie zobowiązanie. Jeśli takie są twoje intencje, nawet te podświadome, i dopiero teraz zdajesz sobie z nich sprawę, to masz tutaj pracę do wykonania w zakresie swoich emocjonalnych braków, żeby najpierw dać sobie to, czego brakuje twojemu ego, i to będzie też ten moment decyzji. Czy zmieniasz intencje na te płynące z serca i miłości, czy jednak decydujesz się sam lub sama poszukać innego wsparcia i dla siebie, i dla kogoś. Myślę, że warto dodać do tego jeszcze więcej. Jednorazowe ustalenie intencji nie wystarczy. W trudnych chwilach i wielu swoich oraz czyichś emocjach potrzeba ci będzie przypominania sobie o tych intencjach codziennie, a momentami nawet kilka razy w ciągu dnia. Więc nie lekceważ tego kroku, bo on będzie tą silną bazą wspierającą każdego z was. Zwłaszcza kiedy wcześniej wspomniane demony będą dawały o sobie znać. Kiedy już będziesz dokładnie znać swoje dlaczego, to teraz pora przyjrzeć się zasobom, jakie masz rzeczywiście oraz granicom, jakie musisz sobie postawić i zakomunikować. I tutaj warto postawić sobie kilka pytań, żeby ustalić to ze sobą. Czy masz wiedzę oraz umiejętności, żeby wspierać drugą osobę mentalnie i emocjonalnie? Jeśli tak, to świetnie, bo prawdopodobnie masz też metody i narzędzia, którymi możesz się dzielić. Jeśli jednak nie, to sama świadomość tego jest bardzo ważna, bo pomoże ci uniknąć błędu dawania rad nieproszonych i nieadekwatnych dla kogoś na jego obecnym etapie. Ja, kiedy dowiedziałam się, że Sylwii mama odeszła, byłam od razu świadoma swoich deficytów i tego, że sama przechodzę swoją żałobę, bo znałam bardzo długo jej mamę i sama mam z nią swoje wspomnienia i emocje. I wiedziałam jednocześnie, że sama nie przeżyłam takiej straty bliskiej osoby, więc nie miałam pojęcia, co ona może czuć i jak ciężko jej będzie. Ale wiedziałam jednocześnie, że chcę być przy niej i dla niej, jakiekolwiek fazy będzie przechodziła. I wiedziałam, że nie będę miała dla niej żadnych mądrych słów czy perspektyw, zwłaszcza na początku. Ale też miałam świadomość, że to nie ma znaczenia, bo czułam, że samo bycie w ciszy i smutku i przyzwalanie na to, żeby łzy płynęły, że to wystarczy. Nie próbowałam się w tym czasie nawet silić na jakieś lotne słowa, tym bardziej nie próbowałam jej pocieszać, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że ona potrzebuje przeżyć ten smutek, a nie zwalczać go czy zmieniać. Robiłam przestrzeń temu,
żeby czuła się bezpiecznie w dzieleniu się ze mną każdą myślą, każdym przemyśleniem, które wydawało się niewygodne, chociażby w momencie, w którym dotarło do niej, że tak musiało się stać, żeby ona, czy jej brat, czy tata mogli stawać do nowych etapów swojego jestem, bez poczucia ograniczenia. Robiłam też przestrzeń temu, żeby mogła dzielić się wspomnieniami, czy żalem po tym, czego już nie doświadczy. I byłam obecna. I dla niej, i w jej emocjach, i dla siebie, dla swoich jednocześnie. I opowiadam Ci o tym, żeby zwrócić Twoją uwagę dokładnie na te momenty, w których umysł będzie się silił na zrobienie czegoś za wszelką cenę, tylko po to, żeby ktoś poczuł się lepiej. To nie jest dobre, ani potrzebne. Potrzebne jest, żeby każdy z Was mógł w tym czasie przeżywać te trudne emocje, żebyście je przepuszczali, a nie spychali do podświadomości i do ciała. Tylko w ten sposób będziemy w stanie doświadczać pełni radości i życia we wszystkich jego pięknych barwach, kiedy nauczymy się czuć także to, co jest trudne. Bo jeśli unikamy czucia tego, co trudne, to też nie będziemy umieli docenić ani cieszyć się z dobrych momentów, które na pewno przyjdą. I od razu też chcę powiedzieć o granicach, jakie warto sobie samemu czy samej najpierw postawić w związku z rozejrzeniem się po swoich zasobach i umiejętnościach. Zwłaszcza jeśli w przeszłości miałaś czy miałeś tendencję do zbawiania. W pierwszej kolejności zobacz, ile czasu oraz rzeczywistej uwagi możesz, chcesz i jesteś w stanie komuś podarować. Wiadomo, że umysł chciałby móc być cały czas, ale to nie zawsze jest możliwe i też nie zawsze jest dobre, dlatego żeby ktoś w swojej przestrzeni przerabiał swój proces i brał odpowiedzialność za swoje emocje. To, co akurat zauważyłam, to, że czasem jest tak, że jak jesteśmy przy kimś i jesteśmy znani z pomagania ogólnie w naszej społeczności, bo na przykład do tego jeszcze mamy taki zawód, to nagle, kiedy ktoś bliski nas potrzebuje, to do tego jeszcze dookoła pojawiają się inne osoby, które szukają u nas wsparcia i ukojenia. I to jest taki moment i przestrzeń, w której te granice potrzebujemy sobie postawić, żeby nie biec nagle do wszystkich z wywieszonym językiem i na oparach, a po prostu na przykład dać znać tym osobom, które mogą znaleźć pomoc i wsparcie gdzieś indziej, szczerze, coś w stylu, wiesz, sama mam teraz wymagający czas, nie mogę pomóc, albo nie jestem w stanie pomóc. Zachowanie tych granic i zakomunikowanie ich jest bardzo ważne, bo przecież my wspierający też potrzebujemy w tych chwilach wsparcia. Ja wiem po sobie, że potrzebowałam w tych chwilach trzymania przestrzeni dla innych, też zapytania się tego, jak ja się czuję i co u mnie słychać. A ponieważ kompletnie nie oczekiwałam tego od osób, którym udzielałam wsparcia, to szukałam tych możliwości w innych miejscach, w których wiedziałam, że mogę to znaleźć. Jak na przykład u mojej siostry, czy rodziców, czy w grupie naszych zaprzyjaźnionych szeptuch. I ty sam i sama musisz zadbać o to dla siebie, żeby twoje wewnętrzne dziecko czuło się w tym czasie zaopiekowane i zauważone. Bo inaczej sam czy sama doprowadzisz do momentu, w którym pomoc będzie ci potrzebna na cito. Samo współczucie, praca z uwalnianiem emocji w swojej osobistej przestrzeni, rozmowy z wewnętrznym dzieckiem, pisanie w dzienniku, świadome sesje oddechowe i medytacja będą bardzo wspierające dla ciebie w takim czasie i musisz zadbać o to, żeby ten moment na te praktyki wygospodarować. I robić to przed tym, zanim zrobisz przestrzeń na jego czy jej emocje komuś. Nie wspominając już oczywiście o tym, że jeśli na tym polega twoja codzienna praca, to jest to obowiązkowe. Ale o tym więcej mówimy w BHP Współczesnej Szeptuchy. Dlatego jeśli jesteś osobą, której zawodem jest pomaganie i wspieranie, to koniecznie zajrzyj do szczegółów tego procesu, bo pomoże ci on zaopiekować się tymi aspektami twojego energetycznego, ale też duchowego BHP, o których umysł ma tendencję zapominać, a potem na przykład zrzuca winę na tak zwane wampiry energetyczne. Nie ma czegoś takiego jak energia, która może ci być zabrana bez twojej zgody i przyzwolenia. W końcu wszyscy to ty, wypchnięci na zewnątrz. Zapraszam po szczegóły BHP Współczesnej Szeptuchy. Znajdziesz je w opisie tego odcinka. Granice postaw sobie także w temacie opiekowania się swoim ciałem.
No i mówię tutaj o zaprzestaniu karmienia się czymś na szybko, żeby się tylko zapchać i dostarczyć cukru, albo napchać się późno wieczorem na pusty po całym dniu żołądek. Zamiast tego wygospodaruj czas na zdrowe i regularne jedzenie. To oczywiście będzie służyło i tobie, i tej osobie, którą wspierasz, zwłaszcza jeśli żyjecie razem albo spędzacie razem sporo czasu. Pamiętaj, że inni są w stanie poczuć się lepiej dzięki tobie i przy tobie nie przez to, co będziesz mówić, a przez to, kim jesteś i co robisz. Granice to jest też oczywiście temat do komunikowania. I tutaj szalenie ważne jest to, żeby komunikować o swoich granicach komuś z miłością, wyrażając jednocześnie, jeśli to jest potrzebne i służy wam obojgu, jakie masz obawy czy rozterki w związku z tymi granicami. Dzięki temu masz pewność, że będziesz dobrze zrozumiany, ale też, że nie obciążasz osób, które przechodzą swój trudniejszy czas. I tym samym przechodzimy do części, w której chcę powiedzieć trochę także ze swojego doświadczenia, ale też rozmów w ostatnim czasie z bliskimi osobami, dla których trzymałam przestrzeń energetyczną, co będzie dla nich ważne i co możesz im zaoferować od siebie, nawet jeśli nie jesteś w tym specjalistą. Poza tym, że sama świadomość twojej obecności dla tej osoby jest ważna i wspierająca, to też ważne będzie, żeby się nie narzucać. Wiesz, kiedy ktoś jest w swoim procesie i z jakiegoś powodu cierpi, doświadcza żałoby, czy też zmaga się z chorobą, taka osoba sama może w niektórych momentach nie mieć pojęcia, co się z nią dzieje i czego jej trzeba. To jest całkiem naturalne. Dlatego owszem, czasem pytanie tej osoby, czego od ciebie potrzebuje, będzie dobre i adekwatne. Prawdopodobnie otrzymasz nawet konkretną odpowiedź typu może pogadajmy, albo może zabierz mnie na spacer, albo zrób mi herbaty, albo zrób mi zakupy, ogarnij mieszkanie. Ale czasem tej odpowiedzi nie otrzymasz i to też jest okej. To nie znaczy, że nie możesz nic zrobić, bo już sam fakt, że będziesz, jest kojący, ale czasem rzeczywiście będzie tak, że lepiej będzie się na chwilę usunąć. I to też jest okej, bo najwidoczniej ta osoba potrzebuje samodzielnie sobie z czymś pobyć i poradzić, przynajmniej przez jakiś czas. Pamiętaj, że nie powinnaś ani nie powinieneś procesować emocji za kogoś albo stawiać się do zadbania o siebie za kogoś. I to też jest aspekt, który dotyczy uszanowania granic tej drugiej strony. Czasem będziemy musieli o tym pamiętać nawet za kogoś. Emocje, czy twoje, czy czyjeś, zawsze są prawdziwe. I nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć na 100%, jak ktoś się z czymś czuje. Oczywiście możemy mieć pojęcie na podstawie doświadczeń, czy też uważnej obserwacji siebie albo pracy ze swoimi emocjami, jednak weź pod uwagę, że każdy doświadcza tych samych emocji nawet w różny sposób. Twój żal czy smutek mogą mieć inne odcienie niż żal czy smutek osoby obok ciebie. Dlatego zamiast mówić wiem, co czujesz, powiedz raczej ciężko mi sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że rozumiem. Albo widzę, że jest ci ciężko, jestem tu dla ciebie. Jeśli jest coś, czym chcesz się podzielić, będę tutaj dla ciebie. Chcę cię wspierać na tyle, na ile potrafię i na ile mi pozwolisz. I to są chyba te słowa klucza, które mogą wzbudzić w kimś poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, a przede wszystkim też one sprawiają, że nie umniejszasz czyichś odczuć. Więc spróbuj. Albo podziel się w komentarzu tymi, których sam i sama używasz, wspierając innych. Ponad wszystko też pamiętaj o cierpliwości i autentyczności. Cierpliwość jest potrzebna do tego, żeby dawać komuś tyle czasu, ile potrzebuje na jego własne procesy czy wyrażanie myśli. Nie ma sensu przyspieszać tych procesów ani rozmów. To sprawi, że ktoś się zamknie w sobie i nie będzie miał odwagi do szczerego dzielenia się sobą, a tym bardziej do odkrywania siebie. Autentyczność natomiast jest potrzebna do tego, żeby w ogóle nie generować czegoś takiego jak fałszywy optymizm, czy napięcie, czy nie dawać obietnic bez pokrycia. Do czego oczywiście umysł będzie miał tendencję, jeśli wejdziemy zbyt mocno w rolę ratownika. Jeśli będziesz potrzebować czasu dla siebie i coś w całym tym procesie będzie dla ciebie trudne, to nie bój się o tym mówić. To nie oznacza, że obciążasz tym drugą stronę, ale oznacza zwyczajnie, że wiesz, co jest ci potrzebne na dany moment, żeby się odbudować i żeby w zdrowy sposób przechodzić razem przez cały ten proces. Więc niczego nie udawaj
I nie chowaj swojego smutku, ale rozmawiajcie o nim wspólnie, bo dokładnie w ten sposób możecie razem wzrastać, a relacja, którą masz z tą drugą osobą, będzie się pogłębiała. Ja w procesie wspierania Sylwii, czy naszych znajomych w ostatnim czasie i przyjaciół, miałam kilka cięższych momentów. Czułam wyraźnie somatyczne sygnały, że dochodzi do przeciążenia. I wiedziałam, że potrzebuję się tym zaopiekować, zanim znów stanę do wspierania. I to był taki moment, w którym wyraźnie to zakomunikowałam, ale też od razu sprawdziłam, jak się mają moje wyniki krwi, żeby ustalić, czy pojawiły się jakieś niedobory, które potrzebuję uzupełnić suplementacją. Bo wiesz, kiedy jesteśmy w różnych intensywnych przeżyciach, to nasze ciała reagują i działają na pełnych obrotach, choć możemy w ogóle tego nie czuć. Ale ciało daje objawy, na przykład w postaci drżenia rąk, skaczącego oka, ucisku w klatce piersiowej czy skurczy mięśni. I to jest taki sygnał, że pierwiastki jak magnez, sód, potas, wapń mogą nam uciekać w nadmiarze. Zwłaszcza jeśli do tego jest gorąco, a my wspieramy nie tylko mentalnie i emocjonalnie, ale też fizycznie, przez różne aktywności, których dotąd nie mieliśmy w swoim kalendarzu. Dlatego jeśli masz tak, że czujesz osłabienie fizyczne w takich wypadkach, to koniecznie też sprawdź dla siebie poziomy pierwiastków czy też witamin, żeby odpowiednio się wzmacniać, także od tej strony. No dobrze, w ostatniej części tego odcinka chcę dodać jeszcze kilka istotnych elementów, które mogą pomóc Tobie i tej drugiej stronie przejść proces żałoby czy zdrowienia w, nazwijmy to, łagodniejszy sposób. Myślę, że to mogą być takie dodatkowe, ale też ciekawe i praktyczne wskazówki, którym warto zrobić miejsce w tym odcinku. A chodzi dokładnie o czas i przestrzeń na regularne refleksje. Własne, na przykład w postaci zapisków w dzienniku, ale też wspólne w postaci rozmów, które mogą zawierać odpowiadanie sobie na przykład na pytania takie jak: co obserwuję o sobie i dla siebie w tym procesie? Czego mnie to uczy o mnie, ale też o naszej relacji? Jakie stare schematy zauważam i jakimi nowymi staram się je zastąpić? Weź też pod uwagę, że każde doświadczenie jest doświadczeniem duchowym. Dlatego to, co może ten proces wspierać, to oczywiście Twoje praktyki łączenia się z duchowym ja. Poza wcześniej wspomnianą medytacją czy pracą z oddechem, możesz rozważyć też takie praktyki jak uziemianie czy tworzenie w wizualizacji takiej energetycznej, bezpiecznej bańki, która chroni i Ciebie, i Twoich bliskich. A ponieważ zarówno trzymanie przestrzeni energetycznej dla kogoś, jak i czyjś proces zdrowienia są wymagające emocjonalnie, to zachęcam Cię jeszcze na koniec do szukania sposobów na kreatywne wyrażanie i uwalnianie emocji. To zabierze Cię poza takie wyobrażenie, że jedyne co warto to siedzieć pod kocem i płakać. Bo można na przykład pójść się wykrzyczeć w jakąś otwartą przestrzeń albo wyrazić te emocje przez jakąś formę sztuki, na przykład malowanie, pisanie, taniec, a nawet formę sportu, jak na przykład boks, bieganie czy coś bardziej intensywnego. Takie formy mogą być bardzo terapeutyczne i wspierać w transformowaniu trudnych emocji szybciej. I na koniec jeszcze to, co mogę zaproponować, to wychodzenie do ludzi i rozmowy o różnych innych tematach i doświadczeniach. Bo przecież czasem najlepszą formą terapii jest możliwość pomocy komuś innemu. Jeśli sam i sama jesteś teraz w procesie zdrowienia, to raz jeszcze odsyłam do odcinka, w którym mówię o tym, dlaczego najpierw możesz poczuć się gorzej, zanim poczujesz się lepiej. Daj znać, jakie masz przemyślenia po obejrzeniu dzisiejszego odcinka. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.